Taki mój drobny apel do osób jeżdżących na taksóweczce na aplikacjach Bolt, Uber, FreeNow, nie przestrzegających przepisów ruchu drogowego. Stuknijcie się lekko w tą swoją główkę. Dlaczego? Zaraz wam to wyjaśnię. Jak widzicie, moja bluza dresowa na rzecz płaszczyka, koszuli. Dlaczego? Bo mamy 1 stycznia 2024 roku, czyli wkraczamy w nowy rok. No i tak jak was poinformowałem na YouTubie, w relacjach, czy też na moim Instagramie, jeśli śledzicie na bieżąco, no to widzieliście, że wczoraj, czyli 31 grudnia w Sylwester rozpocząłem sobie przejazd na taksóweczce, aby oczywiście trochę zarobić. Jak to wyglądało? Pracę rozpocząłem o godzinie 15. Ruch wykazywał na aplikacjach, że jest dosyć spory, dużo czerwonych punktów, czyli mnożniki teoretycznie wyższe. Dodatkowo Bolt wprowadził ciekawy bonusik w formie takiej, że nie pobierał prowizji za przejazdy. Także całość jakby kwoty trafiała do nas. Oczywiście tam VAT i prowizja naszej floty taksówkowej, no to już dodatkowe odliczenia i paliwko. Sumując, na szybko przejeździłem do godziny 19, 4 godzinki w sumie, zarabiając 100 zł. Dlaczego tak mało? Otóż pomimo tego, że na aplikacjach widać było dużo czerwonych punktów, niestety nie zostawały przydzielone kursy, nawet jeśli miałem włączone 3 aplikacje naraz, przejeżdżałem do tych punktów docelowych. Może tutaj mój błąd, bo nie akceptowałem takich kwot jak 10-11 zł za przejazd, gdzie jeszcze miałem dojechać po kogoś kilka kilometrów, także no takich rzeczy jakby nie akceptowałem ze względu oczywiście dla szacunku dla swojego czasu, ale nie o tym dzisiaj mowa. Chodzi o to, że to, co się działo na drogach, niestety, delikatnie mówiąc, woła o pomstę do nieba, ponieważ był to zwykły wyścig szczurów, gdzie dużo osób jeżdżących właśnie na taksóweczkach typu boltowskiego, tak zwanego, łamało przepisy ruchu drogowego i to w sposób naprawdę rażący. Takie rzeczy jak wyprzedzanie na ciągłej linii, przekraczanie podwójnej ciągłej, przejazd na czerwonym świetle, czy też wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym i tak dalej. Można by tutaj mnożyć takich rzeczy pomimo, że tylko jeździłem 4 godzinki, naprawdę widziałem sporo. Słuchajcie, no jeśli ktoś nie szanuje swojego życia, jeśli jeżdżąc na taksóweczce nie szanujecie swojego życia, najważniejsze dla was jest gonitwa za tymi pieniędzmi, no to chociaż uszanujcie czyjeś życie. Być może ktoś chce sobie jeszcze trochę pożyć w zdrowiu, aby pofunkcjonować jakoś w tym świecie. Oczywiście ten świat jest całą taką gonitwą szczurów i tak to wygląda niestety. Mam nadzieję, że nowy rok trochę to zmieni, ale to wszystko zależy od was. Zależy od waszych postanowień, jak do tego podejdziecie i w jaki sposób będziecie w tym świecie funkcjonować, jako cały ten trybik dużej maszyny. Okej, przestańmy tutaj filozofować, bo nie o tym dzisiaj chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym micie dotyczącym zarobków Sylwestra. Niestety, jak się okazało, nie było takiego szaleństwa, jeśli chodzi o przede wszystkim kwoty. Pomimo że te mnożniki wyglądały spoko, to albo nie zostały przydzielone, a jak już coś zostało przydzielone, się okazało, że jakby ten mnożnik w ogóle nie był uwzględniony, czyli miałem jakieś przejazdy, które szacunkowo powinny według mnożnika kosztować około 25-30 zł. Ja otrzymywałem 15 zł. Tak jakby ta prowizja już była wliczona w ten mnożnik. Coś tam myślę, że złego jednak się zadziało w tym bolciku, ale podsumowując, najzwyczajniej Sylwester i przejazd jak dla mnie był zupełnie nieopłacalny. Dużo lepiej można nieraz zarobić w normalny dzień tygodnia po osiągnięciu jakichś bonusów i innych kwestii niż właśnie Sylwester, a dodatkowo ta jazda wyglądała bardzo niebezpiecznie. Ten wyścig szczurów, widać było sporo taksóweczek, które jakby chciały się wyminąć, wyprzedzić, gdzieś tam szybciej dojechać do tego punktu na mapie z czerwonym oznaczeniem, żeby w jakiś sposób szybciej im przydzieliło tego jednego pasażera. Czy na pewno
Tak to powinno wyglądać. Ok, mniejsza z tym, ja nie muszę tutaj jakby funkcjonować, sprawdzam to dla Was. Mam nadzieję, że docenicie moją robotę, że poświęcam się, bo i oczywiście jeśli chodzi o taki Sylwester, to nie tylko jest sam zarobek, to jest też ryzyko, nie tylko utraty własnego zdrowia, życia, bo wiadomo jak to jest Sylwestra, na jaką ekipę możemy tam natrafić, bo gdzieś tam ktoś świętuje trochę za ostro, no i wtedy niestety może się wyżyć na Was, bo na przykład rano nie zdążył kawy wypić i tak dalej. Dodatkowo też ryzykujecie swoim samochodem, jeśli oczywiście jeździcie na swoim aucie. Myślę, że stanowczo jest to niezapłacone adekwatnie do tego, jakie ryzyko ponosimy. Jak widzieliście, w międzyczasie tutaj w rogu wyświetlały się informacje dotyczące właśnie tego przejazdu, dokładnie z 31 grudnia, jak to wyglądało. Jeśli coś dla Was jest niejasne, a chcielibyście wiedzieć, chcielibyście rozpocząć taką pracę właśnie na taksóweczce, oczywiście nie chcę tu nikogo zniechęcać, tutaj jest też odpowiednie podejście wymagane do tej pracy i myślę, że też w jakiś sposób ktoś może sobie taką formę zarobku lub też dorobienia do jakiejś swojej pensji traktować całkiem przyzwoicie i może komuś się to opłacać i też podobać, ale oczywiście tutaj potrzebne jest odpowiednie podejście, a jeśli właśnie coś jest dla Was niejasne, chcielibyście wiedzieć więcej informacji, napiszcie w komentarzu, co Was nurtuje, co Was interesuje, aby wyjaśnić niektóre kwestie, ponieważ to, co jak widzieliście już pokazuję dla Was, może być też niejasne, jeśli ktoś tego od wewnątrz nie przeszedł, nie wie jak to funkcjonuje. Śmiało piszcie, na pewno odpowiem na Wasze komentarze, a jeśli nie widzieliście mojego odcinka, serdecznie Was zapraszam. Omawiam formę zarobku przez miesiąc przepracowany, dokładnie podliczając wszystkie koszty i zyski, jakie poniosłem. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które Was serdecznie zapraszam i wszystkiego dobrego na nowy 2024 rok. Oby był lepszy, ale to wszystko w Waszych rękach, bo to od Was zależy, jaki los Was czeka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!